Witam Was, moi drodzy. Dziś przychodzę do Was troszeczkę z innym tematem, ponieważ ostatnio znowu sobie wyczytałem i zresztą już to nawet widać po samochodach, że znowu dociera do nas pył z nad Sahary. Tak, moi drodzy, o tym już powoli się do nas to przyzwyczaja jak gdyby do tego tematu, że cały czas mamy jakiś pył, a w zimie znowu mamy mgły. Ostatnim razem było to gdzieś koło 20 marca. Gdzieś w tym czasie też znowu był pył z Sahary tutaj nad nami. No i tak to się pojawia od czasu do czasu. Jednak co jest bardzo dziwne w tym wszystkim, ja nie pamiętam, żeby za dziecka, kiedy byłem jeszcze młody, żeby jakieś pyły z Sahary do nas docierały. Były oczywiście jakieś tam pyłki z drzew, tego typu rzeczy, ale nie pamiętam, żeby były jakieś pyły z Sahary. I to jest po prostu troszeczkę dziwne. Moi drodzy, to jest kurz. To jest zwykły kurz. Co robi kurz? Jak sobie na przykład, nie wiem, dywan wytrzepiemy, to też widzimy kurz. On sobie leci, kawałeczek i opada. Po prostu spada coraz niżej. Tymczasem ten pył, ten kurz z Sahary, który się nam mówi, to on po prostu leci tysiące kilometrów i on nie opada. Przelatuje oceany, gdzie jest bardzo duża wilgotność, gdzie on powinien nabrać wody do siebie i powinien opaść na dół, nie? Jak to kurz. Macie chmurę kurzu i pryśnijcie sobie tam wodą w to z takiego zraszacza. Co się stanie? Od razu ten kurz opadnie na dół, bo go zmoczy. No ten kurz akurat nie opada. To jest takie troszeczkę też dziwne w tym wszystkim. No i jakimś dziwnym trafem ten kurz zawsze dolatuje tutaj do nas, do Europy. Na początku mówiło się, o nieszkodliwy, nic tego, nic takiego się nie dzieje. Teraz obecnie już w niektórych państwach stwierdza się, że jednak występują jakieś tam dolegliwości u ludzi, którzy tam mają jakąś większą czułość, że tak to można nazwać, że u nich tam mogą występować jakieś różne objawy tego typu. Myśmy zauważyli nasilenie dużo takich objawów u ludzi, kiedy właśnie te pyły takie się pojawiają. I bardzo często są to jakieś bóle pleców. Bardzo często właśnie. Ale jest też szereg różnych innych objawów, jak na przykład katar, zatkany nos, tego typu rzeczy. To wszystko się pojawia. Niektórzy mają zawroty głowy, inni mają problemy z ciśnieniem. No i tak to się dzieje co chwileczkę. Za każdym razem, kiedy ten kurz, ten pył, czy ta mgła, jak to wcześniej na jesieni dolatywały do nas, taka dziwna, gęsta mgła też była, to wiecie. No i tak to się dzieje, że ludzie po prostu wtedy gorzej się czują. Jakimś to cudem, kiedy się pojawia taki kurz, pył, jak zwał, tak zwał. No i tak to już mniej więcej, moi drodzy, wygląda z tym kurzem, z tym pyłem. No, dla mnie sytuacja jest dziwna, tak jak wam mówię, że to potrafi przelecieć tyle tysięcy kilometrów nad oceanami, nad wszystkim, tą wilgotność, no i to nie opada. To jest w tym wszystkim bardzo, bardzo dziwne i aż zastanawiające troszeczkę. Ale, no cóż, taki mamy klimat, jak to się mówi. Widocznie wiatry się nam pozmieniały i już to troszeczkę wszystko inaczej wieje tutaj teraz niż kiedyś. No i tak to mniej więcej wygląda. W międzyczasie bagatelizuje się wszelkiego rodzaju właśnie takie rzeczy, że ktoś coś mówi, że coś z takim pyłem jest nie tak, że są z tym problemy, tego typu rzeczy. To się po prostu bagatelizuje, zastępuje się to bardzo często tematami zastępczymi, które ni stąd, ni zowąd się pojawiają. I to wszystko ma jedno na celu, żeby po prostu odwrócić Twoją uwagę od rzeczy ważnych dla Ciebie, żebyś musiał być zajęty. System jest tak ułożony, że daje Ci różnego rodzaju fajne rzeczy, różnego rodzaju tak zwane niespodzianki, prezenty, po to tylko, żebyś sobie to po prostu musiał
kupić. A żebyś to mógł sobie kupić, no to musisz oczywiście poświęcić większość swojego wolnego czasu po to, żeby móc na to zapracować. Więc harujesz od rana do wieczora jak wół i kiedy wracasz już do domu, nie masz już po prostu siły, żeby się nad czymś więcej, bardziej zastanowić, coś więcej przeanalizować, sprawdzić różnego rodzaju fakty. Na to już niestety czasu nie masz wtedy. Podobnie jest właśnie tutaj z takimi rzeczami. Ludzie, którzy o tym mówią, są nazywani bardzo często szurami, świrami i tego typu. Podobnie zresztą jak z kreskami, które bardzo często na niebie mamy widoczne, gdzie już to wiele razy zostało przebadane, potwierdzone. Niektórzy się nawet do tego przyznali, że coś takiego jest na wysokich funkcjach, ale oczywiście u nas dalej się mówi, że my jesteśmy szurami, że po prostu w coś takiego wierzymy, że to wszystko nieprawda, gdzie ogrom dowodów na to już naprawdę jest przytłaczający, tym bardziej, że rzeczywiście niektórzy to już potwierdzili dawno temu, o czym też już kilka razy wspominałem, chociaż to głównie bardziej w komentarzach, bo nie mieliśmy głównie takiego filmu już takiego, ale to już parę lat temu o tym zostało to po prostu jak gdyby potwierdzone. No i tak ta cała sytuacja dzisiaj ma się tutaj na tym świecie. Moi drodzy, róbmy po prostu swoje, pamiętajmy o swoim zdrowiu. Kiedy coś takiego występuje, macie jakieś objawy, to najważniejsze, żeby się po prostu oczyszczać z metali ciężkich. To jest chyba najważniejsza rzecz w tym wszystkim, żeby o to sobie zadbać. Metod jest naprawdę sporo na to, jak oczyścić się z metali ciężkich. Ja używam głównie takiego jednego, wam zaraz mogę pokazać. To, co ja sobie na to używam, to mam tutaj w szafie. To już wam wiele razy pokazywałem zresztą. O, i tutaj to mamy. Kwas fulwowy i glutation. Takie bardzo fajne rzeczy, które ja sobie zawsze używam. No, ostatnio muszę ich częściej niestety używać, bo częściej nam się zdarzają jakieś różne dziwne rzeczy. Normalnie robiłem to sobie raz, 2 razy w roku, taką kurację tym, ale ostatnimi czasy, no za każdym razem, kiedy gdzieś widzę, słyszę, że jest zbyt duże natężenie takich różnych dziwnych zjawisk na niebie, czy też w powietrzu i tak dalej, no to sobie po prostu korzystam z tego częściej. Są to 2 chyba najlepsze produkty, które po prostu usuwają wszelkiego rodzaju metale ciężkie z organizmu, które najlepiej to usuwają, najłagodniej przy okazji, nie powodując jakichś większych negatywnych skutków tutaj dla naszego organizmu. Kwas fulwowy to jest całkowicie, już wam kiedyś robiłem o nim bardzo szeroki film. Tutaj to jest produkt naturalny z ziemi humusowych, który jest po prostu robiony. Bo jak wiecie, ziemie humusowe, no to po prostu czyszczą tą całą wodę, która przesiąka przez to, żeby ją oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń i tak dalej. Glutation działa bardzo podobnie, też również oczyszcza bardzo ładnie nam cały organizm. No i to są takie 2 rzeczy, które tutaj mam, z których sobie zawsze korzystam, jeżeli widzę coś takiego dziwnego na niebie. Także warte, godne polecenia, sprawdzone przeze mnie już od lat. No i tak sobie z nich korzystam. I ktoś może powiedzieć, a specjalnie to teraz tak powiedziałeś, pokazałeś po to, żeby zrobić reklamę tych rzeczy. No nie, pokazałem wam je tylko i wyłącznie po to, żebyście mnie znowu nie musieli pytać, co na to macie użyć i tak dalej. Bo kiedy nie powiem po prostu wam, co macie użyć, to od razu będę mieć te pytania w komentarzach, więc wolę wam to po prostu pokazać, żeby temat był zamknięty. Bo tak to niestety już po prostu bywa, że bardzo często pytacie mnie wtedy, co ja robię, a że robię już taki temat, film tematyczny właśnie związany z tym wszystkim, co nam na głowę spada ze wszystkich stron, no to warto też po prostu dać wam jakieś rozwiązanie na to, a nie zostawić was teraz po prostu jak gdyby bez niczego na koniec filmiku stać. Także moi drodzy, uważajcie po prostu na siebie. Dajcie też znać w komentarzach, czy wy macie jakieś różne dziwne objawy, kiedy występują właśnie jakieś dziwne mgły, czy piaski, czy kiedy jest nasilone to u góry nad nami, na tym niebie. Bardzo mnie to ciekawiło, czy również wy coś takiego odczuwacie, także będzie nam miło, jak zostawicie to w komentarzach, może też dla innych ludzi warte.
I tak jak mówię, ja używam tych produktów i nie mam tutaj takich większych problemów. Kiedy tego nie używałem niestety, to rzeczywiście pojawiały się też i u mnie bóle pleców i u żony bóle pleców. U żony nawet bardziej występowały niż u mnie. Też miała większe obciążenie metalami ciężkimi w swoim życiu niż ja, bo jeszcze posiadała kiedyś plomby, te takie wiecie ciemne, alegomantowe, te rtęciowe tak zwane, no które też mocno obciążyły jej cały organizm, gdzie występowało też na przykład bardzo silne szczękanie zębami, takie jak gdyby zgrzytanie zębami w nocy, kiedy spała. To też jest związane z metalami ciężkimi. Właśnie po kuracjach takich oczyszczających to całkowicie ustąpiło i nie ma już czegoś takiego, żeby w nocy zgrzytała zębami, bo to jest bardzo często powiązane niestety właśnie z metalami ciężkimi. Oczywiście z drugiej strony jeszcze jest teza, która mówi, że jest to też nieprzepracowana agresja w życiu i tak dalej, która może wychodzić. Jednak ja się bardziej skłaniam do tych metali ciężkich, ponieważ po pierwszej kuracji już, którą wtedy sobie zrobiliśmy na metale ciężkie, to od razu odpuściło. Nigdy w życiu już więcej do niej nie wróciło. Także tyle, co Wam chciałem powiedzieć. Pilnujcie się po prostu, bo no mamy teraz takie czasy, jakie mamy. Ze wszystkich stron jest wszystko nasilane, przyspieszane, bo człowiek, któremu coś dolega, to tym bardziej już się nie skoncentruje na niczym innym, nie zacznie wokół siebie patrzeć, tylko będzie szukać jak najszybciej sposobów, żeby z tego wyjść, żeby znów mógł wrócić z powrotem do tego kółka chomika i biegać dalej w tym systemie, żeby go zasilać, bo niestety, ale też sami tym wszystkim zasilamy przy okazji ten system, bo no wiecie jak to wygląda dzisiaj, ile mamy wszystkiego do zapłaty. To jest wszystko specjalnie tak skonstruowane, żebyśmy na nic nie mieli czasu i coraz to nowe, ciekawsze rzeczy nam się zrzuca na rynek, żebyśmy je chcieli, żebyśmy je kupili, a po to, żebyśmy mogli kupić, to musimy znowu zasuwać. No i tak to wygląda, także dbajcie o swoje zdrowie, zdrowie mamy tylko jedno. No i ja Wam to tylko chciałem polecić, te produkty, jeżeli chodzi o te metale ciężkie, ponieważ one są naprawdę dobre, sprawdziliśmy je już wielokrotnie na sobie i mogę je z czystym sercem naprawdę polecić, bo robią po prostu swoją robotę, którą mają robić. Także życzę Wam miłego dzionka. Aha, no i ta chmura już jest nad nami, gdzieś koło 18 kwietnia już tutaj dotarła, także ona cały czas jest, tutaj ten piasek nad nami. Tylko no niestety przez natłok pracy nie zdążyłem Wam tego wcześniej nakręcić, ale to nic straconego. Jak macie te produkty w domu, to warto je sobie teraz zastosować znowu, bo żeby to wygonić z całego organizmu, co tam naleciało. I przede wszystkim miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, bo trzeba by na pewno zwykły piasek z Sahary może powodować u ludzi tyle wiele dziwnych objawów, to ja tutaj mam takie troszeczkę duże wątpliwości. Tym bardziej z tym odstępem, który niby ma przelecieć tutaj aż do nas. Także nad tym bym się mocno zastanowił. Czy aby to na pewno jest to, co nam się chce powiedzieć. Bo przykładów są setki, gdzie mówiono nam coś innego, a później niestety całkiem inaczej to wyglądało. Czy aby nawet nie tysiące są takich przykładów, które mógłbym Wam tutaj przytoczyć sporo, ale to już nie na dzisiejszy temat. Tym się zajmiemy też może w przyszłości, ponieważ jest jeszcze wiele mistyfikacji, które też chciałbym kiedyś Wam tutaj odkryć i pokazać, co nam powiedziano, a jak było naprawdę. Ale to już temat na inny filmik. Jak Was interesują te produkty, o których mówiłem, żeby się oczyścić z metali ciężkich, to znajdziecie w opisie tego filmu. Nic na siłę, oczywiście tylko dla tych, którzy chcą coś zrobić dobrego dla swojego ciała. Macie w opisie, macie kod zniżkowy do tych produktów i po świętach przy okazji też nie zaszkodzi oczyścić się z metali ciężkich, bo prawdopodobnie było zjedzone wiele różnych dziwnych rzeczy, jak już znam nas wszystkich, i też wcale nie będzie tutaj to jakimś luksusem, żeby pomóc organizmowi oczyścić się z tych rzeczy, które przez przypadek gdzieś tam zjedliśmy, czy ktoś nam podsunął pod nos i one tak automatycznie do naszej buzi same frunęły. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej!